Cześć! Na dzisiaj zaplanowałem sobie pewną pracę. Póki pogoda sprzyja, bo warunki mają się drastycznie pogorszyć. Zobaczcie, tu jest moja studzienka, a w niej dosyć sporo wody. W tej studzience gromadzi się woda z opaski drenażowej. No i dzisiaj mam ambitny plan, aby tą wodę uwolnić, by naturalnie spływała w dół działki. Zrobię taką krótką relację tylko, ponieważ nie mam czasu, aby przemieszczać non-stop kamerę, a poza tym trochę się brudzę, no bo błotka jest tutaj sporo. Także będę pokazywał tą pracę etapami. Zobaczcie, pierwszy etap jest taki, że wykopałem sobie wstępny taki rów, no i w tym rowie już woda sobie spływa, co widać na załączonym obrazku. No ale będę się musiał jeszcze tutaj podkopać o wiele, wiele głębiej, aby cała ta woda zeszła. W tej chwili rów jest już znacząco pogłębiony. No i zobaczcie, tutaj na samym dole gromadzi się już dosyć sporo wody. W przyszłości ta woda powędruje do tej studzienki kanalizacji deszczowej. Czekam tylko na warunki techniczne, a później projekt. Zobaczcie, tak to wygląda. Dosyć sporo wody już tutaj jest na dole. Jest już tam zachowany odpowiedni spad, a za chwilkę tą rurę drenażową spróbuję tutaj umieścić w tym rowie. Wpierw jeszcze wysypię żwirku, tego, który tutaj widzicie na górze. On tutaj był zgromadzony wokół tej studzienki. No i teraz będę go musiał wsypać i zasypać właśnie tą rurę drenażową. Spójrzcie, w tej chwili już widać rurę wejścia i wyjścia z tej studzienki. Wstępnie już sobie ułożyłem tą rurę drenażową właśnie na tym odcinku. Zmierzyłem również spad poziomicą. No i wszystko się zgadza, więc mogę tą rurę teraz już spokojnie osadzić. No tylko, że jak na złość ziemia mi się tam zesypała, no i znowu muszę ją usunąć. A wiecie, że kopiąc samemu takie rowy trzeba być niezwykle ostrożnym, no bo w każdej chwili ta ziemia może się osunąć. W górnej części ten rów jest głęboki aż na 2 metry, czyli spokojnie mógłby mnie zasypać. Dlatego dałem tu taką prowizoryczną osłonkę. No i teraz zasypię tą rurę drenażową żwirkiem. No dobrze, udało się. Drenaż ładnie tutaj wysypany żwirkiem. Dodam, że jest on wykonany tylko tutaj na granicy, w granicach mojej działki. Na resztę muszę poczekać do momentu, kiedy uzyskam warunki techniczne i pozwolenie na przyłącze do studzienki kanalizacji deszczowej. Zresztą będą tam również podpięte rynny. Także to będzie później. Na tę chwilę chciałem tylko, aby ta woda nie gromadziła się w tej studzience rewizyjnej i aby była uwolniona. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj jeszcze pokażę Wam końcówkę tej rury. No i jak widać, woda cały czas tutaj sobie powolutku spływa. No i prawdopodobnie będzie spływać przy większych opadach. Ok, teraz to wszystko zasypię. No i praca na dzisiaj będzie wykonana. Dodam jeszcze, że ostatnio opadów było jak na lekarstwo. Mimo to w tej opasce drenażowej wokół domu zgromadziło się dosyć sporo wody, która teraz sobie spłynie. Moi drodzy, a to już nagranie po dosyć obfitych opadach deszczu, a nawet śniegu. Zobaczcie, zrobił mi się tutaj taki mały stawik. Cała ta woda z opaski drenażowej jest teraz tutaj na dole. Powoli sobie tutaj gdzieś uchodzi. No i
Czekam, aż będę mógł ją podłączyć do kanalizacji deszczowej. A tak poza tym, co słychać jeszcze na mojej budowie? Otóż tutaj jakiś fachowiec wylał gips. No i odpryskiem ten gips wylądował na mojej mozaice. Musiałem zainwestować w drabinę, aby móc swobodnie dostać się na poddasze. Taka oto drabina, nie była ona droga. Muszę ją teraz złożyć, no i przede wszystkim przetestować. No dobra, zobaczmy, jak drabina się prezentuje. Muszę tutaj wyjąć tą podstawę i jakoś ją zainstalować. Śrubeczki tutaj są, tylko chyba nie mam takiego klucza, aby to wszystko przykręcić. Zatem to zrobię innym razem. Dzisiaj tylko spróbuję włożyć te śruby w otwory, no i może będzie bezpiecznie. Ok, drabina już stoi, no to mogę sobie wyjść na poddasze. No i pokażę Wam, co tam słychać. Jak widać, drabina na wysokość jest odpowiednia, mogłaby być tylko troszkę bardziej szersza. No i jestem już na poddaszu, gdzie praktycznie wszystko zostało już zrobione. Jak widać, są już grzejniki centralnego ogrzewania zamontowane, podłączone również. Tu jest jeden, tutaj drugi. Są również termostaty. Także ogrzewanie na górze jest już wykonane. Wykonana jest również taka oto centrala rekuperacji. O kurde, ja już coś widzę, co tu jest złego. Zaraz Wam to pokażę. Tak wygląda centrala. No i tutaj jeszcze panel. Także tutaj również jest to zakończone. Ale patrzcie tutaj. Grzejnik zakrywa gniazdko. Masakra. To jest wszystko do poprawy. Nie wiem, czy gniazdko trzeba będzie umieścić w innym miejscu, czy ten grzejnik. Prawdopodobnie coś trzeba będzie zrobić z gniazdkiem. Masakra. To już widzieliście. No nic, to trochę się zdenerwowałem, ale cóż. Schodzę na dół, dzwonię do wykonawców, no i będą poprawiać. Na szczęście wszystko to jest na gwarancji i nie muszę się o nic obawiać. Drabina się sprawdza, przyda się również na zewnątrz, no a za jakiś czas pewnie będą tutaj już normalne schody. Cały czas w domku utrzymuje się dosyć wysoka wilgotność. W tej chwili jest to 79%. Trzeba wietrzyć. Cześć!